Halo, dzień dobry. Czy nas słychać dobrze i widać? Napiszcie tradycyjnie w komentarzach, na czacie. Przepraszam, ale ja tradycyjnie wy napiszcie w komentarzach na czacie, czy nas słychać, czy nas widać, a ja tradycyjnie jestem chory. Niestety coś tutaj z łączem, jak zwykle, jest nie halo, ale słuchajcie, dobra wiadomość, uwaga, przed chwilą dzwonili dobrzy ludzie z informacją, że podpinają światłowód, w związku z tym już wkrótce nasze streamy będą fenomenalnej jakości 4K, super szybkie i nie będzie problemów. A przynajmniej miejmy taką nadzieję. No i przypominam, że streamujemy z nowego oprogramowania, w związku z tym na telefonach i urządzeniach mobilnych z Androidem powinno już teraz wszystko działać i nie powinno być problemów. Przypominam również, że zapis z dzisiejszego streamu będzie dostępny tradycyjnie po zakończeniu streamu po około godzinie. No i dzień później powinny pojawić się już napisy we wszystkich językach popularnych, we wszystkich popularnych językach świata, czyli w około 10 językach, 10 po angielsku, po niemiecku, po czesku, po polsku, po francusku, po hiszpańsku, po szwedzku, po norwesku i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale słuchajcie, bo zupełnie przypadkiem nie dopuszczałem jeszcze do głosu. Przejeżdżałem obok. Zupełnie przypadkiem, słuchajcie, mamy gościa specjalnego, którego zapowiadałem, czyli nasz wyjątkowy gość, Michał z kanału Kobilitaria. Gorące oklaski, brawo! Cześć Michał! Szczęść Boże, witam tak. wszystkich. Ja przypomnę również, bo podobnie jak Krell, trzymacie ręce na stole, a ja mam niedokręcone śrubki i wszystko się gibie. Tak jest. O, teraz lepiej, tak? Słuchajcie, bo przypomnę tutaj, że korzystamy z super nowoczesnego stołu, który się podnosi, obniża i w ogóle jest strasznie super. Dziękujemy jeszcze raz Pawłowi Unboxalowi, który pożyczył ten stół i na razie zapomniał odebrać. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Zapomniałeś oddać. Ja zapomniałem oddać. Dokładnie tak. No słuchajcie, na streamie 78 osób już, które czekają na to, żeby stream się rozpoczął. Dzisiaj tradycyjnie zaczęliśmy troszeczkę później, bo ja, słuchajcie, chciałem tutaj z przytupem trochę wejść. Ale ten przytup przygotujemy może na 50 streama, który będzie już w przyszłą środę, więc szykujcie się na przyszłą środę na specjalny stream, tym bardziej, że ten specjalny stream wszystko wskazuje na to, że zostanie nadany z targów w Kielcach, więc będzie grubo z przytupem i spodziewajcie się naprawdę wielu niespodzianek. Zanim jeszcze dopuszczę mojego gościa do głosu, ja muszę tytułem wstępu tylko powiedzieć parę rzeczy. Słuchajcie, bardzo ważny komunikat. Przypomnę, że jutro jest tradycyjny stream, jak co środę o godzinie 19. Jutro będzie m.in. rozwiązanie konkursu filmowego, będzie zapowiedź nowego konkursu, będzie podsumowanie targów w Norymberdze, będzie pokazanie na żywo prototypów Afrika Corps, a w zasadzie finalnych już modeli. I będzie jeszcze kilka niespodzianek, ale dzisiaj też będą niespodzianki, bo oprócz gościa specjalnego mamy jeszcze 3 takich specjalnych gości. Ja ich tutaj pokażę. Uwaga. To są, słuchajcie, 3 nowisieńkie, piękne figurki z serii Wojna w Wietnamie. Popatrzcie na te prześliczne nadruki po całym hełmie pojechane. Popatrzcie na te prześliczne nadruki tutaj na ramieniu. Popatrzcie na ten prześliczny nadruk tutaj żołnierza Wietkongu. Słuchajcie, te 3 figurki będzie można dzisiaj wygrać, to znaczy 3 widzowie będą mogli wygrać po jednej figurce w bardzo prostych konkursach, które odbędą się dzisiaj dla wszystkich widzów, więc słuchajcie, wszyscy widzowie będą mieli okazję zgarnąć takie figurki, czy po jednej oczywiście, czyli 3 widzów wygrywa po jednej figurce, a pewnie do tej figurki jeszcze dorzucimy coś ekstra. Więc zostańcie z nami do końca, naprawdę warto, bo można zgarnąć figurki. Michał się nudzi, słuchajcie, Zaraz wychodzę. Zaraz dopuszczę Michała do głosu. Słuchajcie, przypominam, 3 figurki do wygrania. Będzie konkurs. Aha, i jeszcze ostatnia już anegdotka, naprawdę błagam, ostatnia anegdotka, słuchajcie, na targach w Norymberdze niektórzy klienci biznesowi, którzy odwiedzali nasze stoisko i oglądali kolekcję w wojnie w Wietnamie, pytali, dlaczego ci Amerykanie to są tacy ładni, tacy uśmiechnięci, a ci Wietnamczycy to są tacy brzydcy i źli. No więc pytanie całkiem rozsądne, a odpowiedź jeszcze bardziej rozsądna. Dlaczego oni są brzydcy i tacy brzydcy? Bo to komuniści. Tak jest, brawo! Super żart. Dobrze.
Przepraszam, bo ja zapomniałem jeszcze wyłączyć Facebooka i tu mi będą tłuc. O, tak, już wyłączyłem Facebooka, jest ok. Dobrze. Moi drodzy, jeszcze raz serdecznie witam Michała z kanału Kobilitaria. Jak zapewne wiecie, Michał jest jednym z, no chyba najlepszych, można by było tak powiedzieć, jednym z najlepszych budowniczych, jeżeli chodzi oczywiście o moce, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Domu bym No. nie postawił, także jeśli chodzi o moce z klocków, jasne, podejrzewam, że najgorszy nie jestem, ale czy najlepszy? Mówię jednym z najlepszych, ale uwaga, bo Michał na pewno wygrywa bardzo mocno z konkurencją jedną rzeczą, to znaczy bardzo, bardzo ładnie przygotowanymi materiałami w internecie, które są świetnie opracowane, świetnie oświetlone, robi świetne zdjęcia, świetne grafiki i naprawdę bardzo wysokiej jakości materiały wideo, dlatego zachęcamy do subskrybowania kanału Kobilitaria, oczywiście link znajdziecie w opisie, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, zachęcam gorąco, chociaż Michał nie jest zbyt płodnym autorem, nie publikuje zbyt często filmów. Już się tłumaczę. No właśnie. Tłumaczę się. Chodzi o to, że w momencie, kiedy nie publikuję filmów, to nie znaczy, że nie próżnuję, bo ja wtedy poświęcam czas na budowanie, więc mam w zanadrzu kilka gotowych modeli i myślę, że niedługo również w związku z powyższym pojawią się kolejne materiały na kanale. Wiem, że ostatnio była troszeczkę cisza na kanale, chyba od, nie wiem, 3 tygodni. Tak mi się Ja wydaje. bym powiedział od 2 miesięcy, no dobrze. No nie, dobra, niech będzie, ale no tak jak wspomniałem, mam przygotowanych kilka modeli, kilka jest jeszcze innych na ukończeniu. Do niektórych chciałbym dorobić jakieś małe dioramki, no bo musicie powiedzieć, mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, że modele fajnie wyglądają na jakimś tam małym klockowym świadku. Zdecydowanie tak i tym też wygrywasz jakby z innymi budowniczymi, że oprócz tego, że robisz fajne moce, w fajny sposób je prezentujesz na fajnych mini dioramkach i to jest naprawdę bomba. No dobrze, ale Michał, bo my tutaj gadu, a zacznijmy od początku. Jak to się w ogóle zaczęło, jak się zaczęła twoja przygoda z Kobi? Twój pierwszy zestaw, kiedy to było? Co to było? Mój pierwszy zestaw kupiłem jakieś, nie wiem, 3-4 lata temu. Był to Tygrys Królewski. W zasadzie może nie tak. Przejdźmy jeszcze wcześniej. Zaczęło się od pana Kobikowskiego i pana Six Blaze 9, który ostatnio zawodzi, jeśli chodzi o publikację kolejnych materiałów. Jest cisza na jego kanale. Zacząłem oglądać jego materiały Kobikowskiego i nie ukrywam, że połączyło to jakby moje zainteresowanie historią, może modelarstwem, bo też się tym poniekąd interesowałem. I postanowiłem, że kupię sobie pierwszy model. Kupiłem, jak wspomniałem, Tygrysa drugiego. To nie ten piękny, który jest teraz w ofercie Kobi, to było dawno temu. On nie był taki piękny jak ten obecny i w związku z tym postanowiłem, że go przebuduję. Żeby go przebudować, potrzebowałem kolejnych klocków. I kupiłem kolejny zestaw. Potem kolejny i w końcu zacząłem budować swoje własne konstrukcje. Opierałem się głównie na pojazdach pancernych z okresu II wojny światowej niemieckich, ale również alianckich. No i to generalnie taka jest geneza tego wszystkiego. A jeszcze jako dziecko, no to lubiłem w ogóle bawić się klockami innej marki, innych marek w zasadzie też. I no tak się zaczęło, no to jakoś nie przeszło mi. Jestem taki troszeczkę, takie duże dziecko, no. Oj I tam, z oj tam. charakteru Jesteś kolekcjonerem i dorosłym fanem modelarstwa klockowego. To chciałeś powiedzieć. Chyba tak, no. No, od razu lepiej. No dobrze, ale bo Michał, bo my tu gadu, ja Cię pochwaliłem za świetnej jakości materiały, za bardzo fajne moce, bardzo dobrze zrobione, ale tak naprawdę to Ty przede wszystkim wygrywasz jedną rzeczą przede wszystkim w internecie, to znaczy Twoje konstrukcje są szalenie wytrzymałe, szalenie trwałe, bo
Jest dużo fajnych konstrukcji w internecie, pojawiają się bardzo często fajne, naprawdę świetne modele, ale prawda jest taka, że wystarczyłoby je palcem tknąć, Zgadza się. a wszystko się Rozleci. rozsypie i nie daj Boże nie można ich przestawić, bo na przykład od razu coś wypadnie i tak dalej. Tak, to są takie modele typu nie rusz, nie tykaj, ale I nie mówimy, że to źle. tak, no bo one są ładne faktycznie. Może niektórzy po prostu budują modele tylko po to, żeby na nie patrzeć i żeby cieszyły oko i to jest okej. Oczywiście każdy ma jakieś tam swoje preferencje. Natomiast no ja czasem jeżdżę po dywanie tymi moimi modelami. Nie chciałbym, żeby mi się rozsypały w rękach. Bo to jest ta wyższa szkoła jazdy, tak? To jest ten wyższy stopień modelarstwa klockowego. Tak. Czyli pierwszy stopień to jest fajny wygląd, drugi to jest ta wytrzymałość, trzymanie się kupy, a trzeci stopień no to jest jeszcze odzorowanie wnętrza. Zgadza się. Jednocześnie też w związku z tym, co powiedziałeś, no to praca nad tymi modelami się wydłuża często i to naprawdę, pamiętam jakiś czas temu zbudowałem swoją własną KW1 i mimo, że opierałem się o ten seryjny zestaw od Kobi, jeśli chodzi o kadłub i takie rzeczy jak podwozie, no to jednak, nie wiem, wieżyczkę czy jakieś tam detale, to ja chyba podchodziłem do tego tematu z 10-15 razy i ja w końcu tego KWK zbudowałem, on był gotowy, nie wiem, po 2 miesiącach. Także no, to jest też poniekąd powód, że niezbyt często pojawiają się materiały na moim kanale. No, chyba, że nie wiem, no chyba, że po prostu wpadnę na jakiś super ekstra pomysł, tak jak nieugięty Mikołaj Mazik, którego pozdrawiamy serdecznie. Którego serdecznie pozdrawiamy, który ma po prostu pomysły, wyciąga, nie wiem, z rękawa i buduje fajne konstrukcje w ciągu 2 minut. No ale krąży legenda, że to nie on buduje, tylko jego młodsza siostra, on podaje tylko klocki. Dobrze, to ile siostra ma lat i gdzie można znaleźć, żeby poduczyć się trochę tych technik budowania, bo bardzo chętnie bym, że tak powiem, wzbogacił swoje możliwości techniczne, jeśli chodzi o budowanie z klocków, ale tak, no najfajniejsze też poniekąd jest to, że tak jak powiedziałeś, konstrukcja musi być wytrzymała, musi być dobrze odwzorowana i to generuje naprawdę wiele takich różnych podejść do tematu, co no wydłuża po prostu w czasie, budowę, ale jednocześnie też dzięki temu stajemy się bardziej kreatywni, tak? No bo coraz lepsze pomysły, coraz nowe rozwiązania konstrukcyjne, no i oczywiście warto też pamiętać o tym, żeby to było systemowe, znaczy w moim przypadku staram się, żeby to było systemowe, a nie gdzieś tam poklejone na gumę do rzucia, czy na super glue, nie daj Panie Boże. Ja tu muszę Ci przerwać, tu widzowie narzekają, że trochę słabo Cię słychać, musisz mówić głośniej. Dobrze. Albo ja nie chcę pogłaśniać mikrofonu, bo będziesz słychać to szum. ja się przybliżę. Słabo słychać, tak? No to nie wiem, no to jeszcze raz, tak? No chodzi o to, że... Znaczy, nie, Cię słychać, tylko Cię słabo słychać. Aha, no to... Pogłośnie to Cię ja trochę. się tutaj soku napiję, może będzie lepiej. Ja dzisiaj bardzo dużo mówiłem od rana, więc jestem troszeczkę zmęczony, jeśli chodzi o mówienie, głos i taką w ogóle atencję, ale no mam nadzieję, że jak będziecie oglądać powtórkę, no to jakoś tam będzie lepiej. Ale a powiedzcie, okay. teraz powinno chyba lepiej być słychać Michała, tak? Raz, Michał, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, subskrybujcie kanał Kobilitaria, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Myślę, że teraz będzie słychać. Chyba jest lepiej. Chyba słabo słychać gościa jest dalej. No to ja nie wiem. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, 1, 2, 1, 2. My streamujemy trochę z opóźnieniem, więc... Tak, no ja zdaję sobie sprawę. No dobrze. Słuchajcie, możecie pogłosić trochę, bo my tu gadu, a ja chciałem zadać podchwytliwe pytanie, które już się od dłuższego czasu kitra. Jak długo trwa u Ciebie budowa? Jak wygląda proces budowy? Czy to jest tak, że siadasz w jeden wieczór, myk zrobione, ale zbierasz się do tego 2 tygodnie? Czy przez miesiąc się z tym nosisz? Jak to wygląda? Znaczy w ogóle tak. Najpierw szukam konstrukcji, która mi się podoba, bo żeby zabrać się za jakiś model, on musi mi się w ogóle podobać, tak? Jak na przykład podobają mi się konstrukcje, nie wiem, niemieckie czy amerykańskie, to musi być fajny, wizualny pojazd i jeżeli uznam, że jest on warty zbudowania, odwzorowania z klocków, no to oczywiście drukuję sobie blueprinty, które znajdę gdzieś tam w internecie, no to też jest jakiś tam czas, powiedzmy, że teraz mam ochotę na zbudowanie Shermana Jumbo,
No i muszę zweryfikować najpierw, czy mam potrzebne do tego klocki. Jeśli nie, no to muszę je jakoś tutaj, że tak powiem, no, sobie skombinować, kupić. I potem zaczyna się budowa. Budowa trwa długo, bo no czasami mówię, to tak jak na przykład KW po tam 3 tygodniach czy po miesiącu on był gotowy. I to jest właśnie tutaj jest taki smaczek jeden, że buduję coś i to wygląda fajnie, ale jest niesystemowe albo się rozpada. I muszę wrócić do tego jeszcze raz. Spróbować znaleźć takie rozwiązanie, takie mikroregulacje, jak to mówi Kobikowski, tak? Gdzieś tam użyć tak zwanych bozonów Higgsa, odwrócić study do góry nogami, jakieś przejściówki z bocznymi studami. Naprawdę to się wydłuża w czasie i no tak jak mówię, nie wiem, no na przykład, Pantera, którą tutaj przywiozłem i pokażę za chwilę, nie tak szybko. Ona w tym momencie naprawdę mi się podoba w 100%, natomiast żeby dojść do tego, żeby ona mi się podobała w 100%, no to była najpierw jedna Pantera, potem była druga Pantera, potem była trzecia, potem z tej trzeciej były jakieś 2-3 modyfikacje, potem jeszcze doszły kolejne i tak jak na przykład kolega Krell Modelomania, tak, który też był tutaj niedawno, powiedział, że potrafi nawet i pół roku nad jakimś modelem pracować, bo mu się coś tam zawsze nie podoba, a taki zdarza się też i u mnie. Pięknie, pięknie powiedziane. No dobrze, ale no już jakby wygadałeś się, więc chyba czas pokazać to małe cudo, które tutaj przyjechało. Nie było to jeszcze na moim kanale, znaczy były Pantery, ale były właśnie te Pantery, które jeszcze do końca nie spełniały moich oczekiwań. Ta jest po prostu zwieńczeniem moich marzeń. To jest tutaj, tak? Brawo! O, dobrze, super. Nie, słuchajcie, krótko mówiąc, to wygląda nieźle. Delikatnie mówiąc, oczywiście. Oczywiście to nie jest wszystko, bo owy model posiada standardowo właz dostępowy do jednostki napędowej oraz, uwaga, wnętrze. Ja go jeszcze nie widziałem, słuchajcie. No więc... nie, bo tutaj mamy kosz i w koszu są widoczne siedzenia dla dowódcy Wow, fajnie. i dowódcy i celowniczego. Oczywiście tutaj mieści się jedna figurka w tej wieży. Można... Pokaż bliżej może do kamery, czy ja mam pokazać? Nie, Dobrze, ja pokażę. O, fajnie. Tak, z tych kółek zrobiłem siedziska. Tam, no jest mega. tam wchodzi jedna figurka, w całości się mieści. Oczywiście mamy tutaj elewację działa, wszystko jest ok. Wieża kręci się 380 stopni. Znaczy obraca się Obraca się, przepraszam, tak. Nie ma tutaj, nic nie zawadza. Natomiast jeśli chodzi o wnętrze tutaj, z tej strony, no to mamy tutaj zasobniki na amunicję. One są puste, bo brakło mi. Ja nie mam amunicji, nie mam. Tutaj też są zasobniki na amunicję. I tam możemy też dostrzec kierowcę. Jest też miejsce na z operatora KM-u radiotelegrafistę. Tu się otwierają, momencik, włazy też. Ej, no nieźle to jest zrobione. I teraz będzie lepiej widać. A może tego kierowcę tutaj, tak, on tam siedzi, nie wiem czy go widać. WoW. Można go sobie wyciągnąć. Uwaga, jakby ktoś nie wierzył, że tam jest ludzik, to jest, nie? Brawo! Nie, Tam słuchajcie, jest grubo, jest tam grubo. oczywiście jest radio, jest urządzenie sterujące pojazdem, no jest fajnie odwzorowany, no i jest wytrzymały, tak? To jest solidna konstrukcja, to się nie rozwali. Ja przyjechałem do Warszawy, jechałem jakieś 3 godziny, no i on sobie siedział, ten czołg, na siedzeniu pasażera, nawet nie był przypięty pasami i się nie rozleciał, tak? No nie, wygląda naprawdę solidnie. Tym bardziej, że te fartuchy też... Fartuchy są, oczywiście tutaj nie robiłem fartuchów po całości, no bo chciałem, żeby ten pojazd też był jakiś, no, użyty już w boju kilkakrotnie i reszta jest pourywana. I jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że
Mam drugą taką panterę w domu identyczną, znaczy jeśli chodzi o konstrukcję, ale kolorystyka jest inna, bo jest szaro-zielona i buduję teraz Jagd Panterę, chyba nawet ją widzieliście, jakąś tam zajawkę na moim kanale, Jagd Panterę opartą dokładnie o takie samo podwozie. Czekaj, bo tu kłaczka masz. Paczka, O. to może z kota, Masz kota? mam kota. A i koty i klocki to nie jest dobre połączenie. Nie jest dobre połączenie, no. No dobra, niech Dobra, sobie już będzie zawiniemy kłaczek. go gdzieś tutaj, o. Także no, no jest tego trochę i mówię, nie próżnuję, bo są kolejne modele. No, wygląda to naprawdę nieźle. Wygląda fajnie. Tym Myślę, bardziej, że że okej. ty w przeciwieństwie do firmy Kobi testujesz modele na dzieciach. Tak, tak. To znaczy, jeżeli miałbym ten przetestować, to na pewno odczepiłbym wieżę, bo Aha. działo by poleciało. Tak? Mogę? Proszę uprzejmie. No fajnie. No E, jest. Kurczę, no. Podwozie oczywiście dałbym swojemu półtora rocznemu synkowi, żeby mógł sobie pojeździć i to by się nie urwało. Ostatnio zbudowałem Tigera P w tej wersji Porsche. Dałem mu podwozie, żeby sobie pojeździł i nic tam nie odleciało. Zbudowałem też Panzerkampfwagen 2 w wersji L. Dałem mu pojeździć, ale zgubił gąsienicę i wszystkie błotniki. Smutaczek. Ale bryła jest cały czas. Nie, ślicznie to wygląda i rzeczywiście ja absolutnie jestem mega fanem twoich konstrukcji właśnie przede wszystkim za to, że to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, bo jakby zrobić ładny model, no nie jest łatwo, ale zrobić ładny model, który się trzyma kupy, jest trudniej, a zrobić model, który jest jeszcze we wnętrzu odwzorowany, to już jest mega trudno, a zrobić jeszcze z tego dobrej jakości materiał wideo na YouTube'a, to już w ogóle... No i jest w tym jakaś pasja, tak mi się wydaje, no bo tak jak mówiłem, to są klocki, to jest zainteresowanie, to jest takie hobby, które łączy kilka moich zainteresowań. Tak jak mówiłem, historia, modelarstwo, pojazdy pancerne, to się wszystko składa w jedno, tak? Wiesz co, ja go może wezmę na Śmiało. chwilę i słuchajcie, żeby wam nie było smutno, to tutaj ja przestawię po prostu i on akurat będzie między nami sobie stał i on tu już zostanie, wiesz, Michał? Mu tu będzie mu lepiej tutaj. O, patrzcie się, tu sobie będzie stał. Możecie go oglądać. Tak jest. Tak sobie postawię. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Że pasja. Pasja połączona z zainteresowaniami. Nie powiem, bo ma to też swoje minusy poniekąd, z racji tego, że ja nie mam za bardzo czasu na to, a chcę to robić no i czasami, nie wiem, no, poświęcam jakiś czas, który może nawet nie powinienem był poświęcić na to, no bo tak jak mówię, no teraz powiększyła mi się rodzinka, też trochę czasu trzeba spędzić z dzieciakiem, ale myślę, że ta pasja, którą mam, też będzie pomocna w, powiedzmy, jakiejś tam późniejszej zabawie z nim. No, teraz jest na razie za młody na klocki. Co prawda czasem jak coś buduje, no to on siedzi ze mną, ale muszę go pilnować, no bo no to są jednak drobne elementy, nie chciałbym, żeby coś mu się stało. Ale generalnie widzę, że lubi sobie tam grzebać w pudełkach. Uciekasz z kamery. Okej, lubi sobie grzebać tam w pudełkach z klockami, ale muszę go pilnować. Także no, fajne hobby, a jeszcze jak się ma dzieciaka, no to też fajnie, bo mówię, za parę lat będziemy razem budować. Okej, no dobrze. Słuchajcie, do rozmowy wrócimy za chwilę znowu, ale czas na pierwszy konkurs. Słuchajcie, ta figurka będzie do wygrania, ale żeby były równe szanse, będzie pytanie najpierw po angielsku może. Co wy na to? Żeby nasi widzowie, którzy nie znają języka polskiego, też mieli szansę wziąć udział w tym konkursie, ok? Co wy na to? Guys, if you don't understand Polish, you can win this ugly guy. Ok? Ale jakie pytanie? Masz jakiś pomysł? Absolutnie. Okay. Is anybody from, for example, Germany? Or Great Britain?
Anybody? No dobrze. Jakieś trudne pytanie, podchwytliwe. W języku polsko-angielskim. To ja powiem po angielsku, a ty powiesz po polsku równocześnie, co? Dobrze. Żeby było, że są równe szanse. I kto odpowie pierwszy, ten dostanie nagrodę. Są jakieś. Są. Yes. Sweden, Germany. Okay. Guys, you can win right now. Vietcong Soldier. Tak? Dobrze. Wszyscy jesteście gotowi? To my się zaraz dogadamy, jakie będzie pytanie. Ja wyłączę dźwięk i na 3-4 my je zadamy, a wy będziecie mogli odpowiedzieć. Ok? Uwaga. Słuchajcie, my się dogadujemy, jakie pytanie. Bo na razie nie mamy Nie pojęcia. mam pojęcia w ogóle. Okej, guys, moi drodzy, będzie konkurs. Ja powiem po angielsku, a Michał powie po polsku, co trzeba zrobić. Dobra? Żeby były równe szanse. Kto pierwszy to zrobi, dostanie tę oto figurkę, ok? Guys, if you want to win this figurine, you must you must do something, and I will speak in English what you must do, and Michał will speak in Polish, and that's all, okay? Uwaga, gotowy? Ale to równocześnie? Tak, no równocześnie, żeby wszyscy mieli, żeby mieli wszyscy takie same szanse, tak? Dobra. Okej, uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Guys, you must make a photo wyślę from the screen, że jest subskrybentem from the kanału YouTube channel Kobilitaria. Kobilitaria Na maila. when to bricks Brix, at kobi.pl. kobi.pl. Wygra tą figurkę. You can win it. This guy, okay? Who's the first? We are waiting. To pierwszy wyślę screen, że subskrybuje Że kanał. co? Haha. You must send a screenshot from Kobilitaria channel that you are subscriber. And you must send it to bricks@kobi.pl. Jeszcze raz ja wam przypomnę. Kto pierwszy wyśle zrzut ekranu z tym, że jest subskrybentem mojego kanału Kobilitaria na adres bricks@kobi.pl. I'm waiting. Co to się... Witajcie. Dobra, słuchajcie, macie szansę. Czekamy na screena. We are waiting for screenshot. Who's first? Tymoteusz. Jest. Tymoteusz jest pierwszy. Ale moment, bo on zrobił screena. Ale zrobił screen. Tymoteusz zrobił screena naszego streama. A to miał być screen, że jest. Nie ma załącznika żadnego jeszcze? No Sprawdź nie. dobrze. Nie. Tymoteusz wysłał, że jest, że subskrybuje, znaczy nie wysłał, że subskrybuje kanał Kobiltaria, tylko że ogląda streama. Czekamy jeszcze. Uwaga. Paweł Niwiński, tak? Przyszedł właśnie mail, ale Paweł chyba nie załączył załącznika. Warto. Jakby No, ktoś to chciał... już moja pomyłka, no.
jakby ktoś chciał zbudować japońskie czołgi czy chińskie, to taki gość się może przydać. A wiem, Słuchajcie, że są chętni. Paweł Niwiński chyba przysłał pustego maila, albo mi się jeszcze nie załadował screen, ale Tymoteusz wysłał zaraz potem drugiego screena i tak, i Tymoteusz, prawdopodobnie Tymoteusz zajął pierwsze miejsce, chyba że że w mailu Pawła Niwińskiego będzie jednak, no chyba nie ma od Pawła załącznika, no chyba jest pusty mail. Pusty. A Tymoteusz przysłał, tak? Dobrze, słuchajcie, gratulujemy, Tymoteusz, zgarniasz tę oto figurkę. Napisz później na bricks@kobi.pl swój adres, wyślemy ci. Oj, teraz to już nas wszyscy zasypali mailami. Za późno. Dobrze, ale będzie jeszcze okazja, będzie jeszcze można wygrać te dwie figurki. Guys, you can win those two beautiful guys. guys, okay. Dobrze. Jeśli rozmawiamy po angielsku, my English is very poor, but if you have any question for me about my channel, about my own constructions, you can write at the chat, and I will try to answer. And please remember that all our videos on YouTube will have captions next day. So that's all, okay? Dobrze, moi drodzy. Lećmy dalej, bo dzisiaj z gościem specjalnym ja rozmawiam po polsku, natomiast przypominam, że na drugi dzień zawsze my publikujemy napisy pod streamem w bardzo, bardzo różnych językach. Dobrze, ale Michał, lećmy dalej, bo ja mam jeszcze jedno bardzo zasadnicze pytanie. Co byś zrobił, jakbyś jaka byłaby twoja najważniejsza decyzja, no ewentualnie 3 najważniejsze decyzje, ale bardziej jedna decyzja taka wiodąca, gdybyś na jeden dzień został prezesem KOBI? Co byś zmienił, co byś wydał, co byś ogarnął? Dobrze, więc tak. Na początek na pewno zadbałbym jakoś o sprzedaż klocków na sztuki. Wiem, że to jest temat rzeka i wiem, że no, jest z tym kłopot. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dużo pracy. Natomiast no, fajnie by było, gdyby ten sklep działał w taki sposób, że można by było zamówić na przykład, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 500 danych elementów konkretnych i żeby była jakaś na to fajna cena. Mówię, no ja zdaję sobie sprawę z tego, że to może być duże utrudnienie dla działania samej firmy, dla funkcjonowania jej i sam poniekąd jestem trochę jakby przedsiębiorcą, może to za duże słowo, no ale zdaję sobie z tego sprawę, że to może być kłopotliwe. Natomiast fajnie by było, gdyby coś z tym dało się zrobić. To jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie wiem, może zwolniłbym kogoś. Na przykład, nie wiem, jakby się Jakichś znalazł. projektantów, tak? I wtedy były wolne miejsca. Tak, bym zatrudnił w to miejsce, nie wiem, na przykład Najlepiej z doświadczeniem kogoś projektanta, z tak. doświadczeniem na YouTubie i z obsługą grafiki. Tak? Tak, ktoś, kto tam wie co robi, ale nie, no. Tylko żeby koniecznie budował trwałe modele, tak? Wasi projektanci budują trwałe modele. Ja nie wiem, czy może by tam kiedyś coś by znalazł, co można by było zarzucić jakiemuś modelowi, ale teraz, na chwilę obecną, to ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie są tylko modele kolekcjonerskie dla dorosłych, ale też bawią się tym dzieci i każde dziecko by się wkurzało, gdyby, nie wiem, podczas jakiejś jazdy po dywanie, zabawy nagle ten model się rozpadł. No tak, no my mamy niestety, znaczy niestety, no my musimy patrzeć tak naprawdę na jeszcze więcej rzeczy niż wy jako projektanci niezależni, bo my jeszcze musimy patrzeć po pierwsze na to, żeby dzieci się mogły tym dobrze bawić, ale na jeszcze jedną bardzo zasadniczą rzecz, cenę. Bo produkt nie może finalny kosztować za dużo. I o ile to odzorowanie wnętrza na przykład, to jest świetna sprawa, jest super, ale to są dodatkowe klocki i często dodatkowe nadruki. Tak. I cenę to zwiększa i mimo, że wiele osób mówi, że cena nie gra roli i tak dalej, to jednak ta cena ma znaczenie. Zgadza się. No dobrze. Michał,
to już wiem. Klocki na sztuki dla Ciebie byłyby bardzo, bardzo istotne, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jaki model chciałbyś zobaczyć w ofercie Kobi, którego dotychczas nie widziałeś i co szczególnie chciałbyś zobaczyć, żeby się w ofercie Kobi pojawiło? Oprócz oczywiście tego miłego czołgu. Nie wiem, to jest trudne pytanie, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek nie powiem, to prędzej czy później jednak w jakiś sposób to wydacie, bo tak jak kiedyś powiedziałeś, wy macie zamiar wydać wszystko naprawdę, tylko że nie może to być w ciągu jednego tygodnia, bo nikt by nie wiedział o tym, o konkretnych premierach, tak? Mhm. To musi być rozłożone w czasie. Naprawdę nie wiem, ciężko mi powiedzieć. A co- jakoś serię? Nie wiem, pociągi, Grunwald, Nie. żaglowce, Słuchaj. chińskie czołgi, Kiedy japońskie czołgi? kiedy japońskie czołgi. Tak. Nie, dobrze, okej, to konkretnie Może jakieś myślę- zestawy dla dzieci. no, to znaczy, według mnie, Mhm. to jest moje zdanie, tak? Ja nie wiem, czy to by było miarodajne i na ile by się to opłaciło samej jakby firmie, ale tak jak dla mnie jako konsumenta, to myślę, że fajnie by było odświeżyć serię Action Town, no bo jednak konkurencja nie śpi, a Action Town to już modele, które są, no, już nie wyglądają tak fajnie jak kiedyś. Nie wyglądają też tak fajnie jak modele konkurencji. Ja wiem, że firma teraz też skupia się na tym pewnie, żeby wydawać modele, które się sprzedają, na które jest jakiś tam popyt, ale dla mnie osobiście, mówię jako konsumenta, tak, myślę, żebym odświeżył jakoś Action Town i chętnie bym wziął w tym udział. Okej, ale masz na myśli Action Town takie wciąż takie zabawowe, dzieciakowe, czy jednak takie Action Town jednak w stylu Historical Collection, czyli takie odwzorowujące rzeczywiste pojazdy? Może też, ale to by wtedy wiązało się pewnie z zakupem jakiejś licencji i to też by mogło być nieopłacalne, ale no nie wiem, mogłoby poniekąd niektóre modele mogłyby próbować naśladować jakieś pojazdy, dlaczego nie? Niekoniecznie, żeby to było jakieś takie typowo zabawkowo-dziecięce. Fajnie, żeby to Action Town miało jakiś sens, jakiś smak też i dla starszych kolekcjonerów. Czemu nie? No, tak jak mówię, no mi się wydaje, że Action Town już takie jest, no, przestarzałe. Nie chcę tutaj nikomu, że tak powiem, nic zarzucać, bo na pewno No ale ono jest przestarzałe, bo ono było wydane dawno, dawno temu. ludzie, którzy nad tym siedzieli, na pewno się napracowali. No, ale ja bym coś z tym Nie, no zrobił. to są modele, które zostały zaprojektowane i wydane dawno temu, więc jakby to też najlepszy przykład, że tak, ten rozwój modeli w Kobi jest taki bardzo widoczny, choćby porównując starego Shermana i nowego Shermana. Aha, no to już w ogóle przestrzał jest bardzo duży, nie? I to widać już w większości modeli, że Tak, rzeczywiście... jest naprawdę duży postęp. no. Teraz to już nie tylko jest zabawka, ale też to już generalnie jest prawie jak modelarstwo, tak? Bo Dlatego nazywamy to modelarstwem tak, klockowym. te modele już są naprawdę na takim poziomie, że one fajnie odwzorowują prawdziwe historyczne pojazdy. Oczywiście wiadomo, że klocek nie odda każdej bryły, jaka jest w przyrodzie, czy tam jaką wymyśli człowiek, ale jest naprawdę fajnie. Chociażby wspomniany przez Ciebie Sherman, czy nowy Panzer II z Deutsche Afrika Korps. No, jest naprawdę duży postęp. Mega. Szacun dla ludzi, którzy robili te zestawy. No dobrze. My tu gadu, ale słuchajcie, wy też macie okazję zadać pytanie, więc zapraszamy na czat. Macie teraz waszą chwilę. No nie chcemy tego czatu, znaczy tego streamu dzisiaj przedłużać za bardzo, dlatego że te napisy też się muszą pojawić, a ja tradycyjnie jestem chory, a przypominam, że jutro o 19:00, jak co środę, stream, na którym będziecie mogli zadawać pytania, będzie długa seria Q&A. W związku z tym teraz możecie zadawać pytania bezpośrednio do naszego gościa, jeżeli macie do niego jakieś konkretne pytania, a na temat naszych modeli, czy naszej oferty, czy innych rzeczy, no to będziecie mogli zadawać te pytania jutro. Więc jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na czacie, a ja w międzyczasie może konkursik, tak, tutaj, proszę. Bardzo mi się podoba ta figurka, jest mega. Tak, jest fajniutka figurka z nadrukiem
na całym hełm. No i taka jest też figurka ładna tutaj amerykańskiego żołnierza, proszę, i to spadochroniarza w dodatku. No dobrze, Był taki film Full Metal Jacket. tak, był taki film. No, strasznie mi się kojarzy ta figurka z tym. Bo Amerykanie często zakładali po prostu tak, kamizelkę tam było na gorąco gołe ciało. w dżungli, tak? Dokładnie Bez tak. sensu było w całym ekwipunku łazić. Bardzo, bardzo super. No dobrze, więc słuchajcie, tę figurkę wygra osoba, która odpowie prawidłowo na pytanie. Pytanie następujące. Uwaga, pytanie brzmi. Pytanie brzmi następująco. Uwaga. Jak nazywał się bohater dosyć popularnych filmów akcji, który przy pomocy łuku potrafił zestrzelić rosyjski śmigłowiec? Popularny aktor, jak się nazywał bohater i jednocześnie aktor, którego grał ten, znaczy aktor i bohater, którego grał. No dobrze. John Rambo, dobrze, no ale słuchajcie, a jak nazywał się aktor? Bo pytanie brzmi, jak nazywał się bohater i aktor, który odtwarzał tę postać? O rety, co się tu dzieje? Napiszcie bohatera, ukośnik i nazwisko No aktora. tak, bo to w jednej W odpowiedzi jednej musi być. odpowiedzi musi być, zgadza się. No dobrze, Stallone, Tymoteusz odpisał, ale miało być Sylwester Stallone, ale dobrze. John Rambo, Stallone, Sylwester, Pręcik. Stefanek Pręcik jako pierwszy napisał w całości imię i nazwisko bohatera oraz imię i nazwisko aktora, który grał, więc panie Pręcik, wygrał pan tę figurkę. Proszę napisać na klocki@kobi.pl swój adres, wyślemy do ciebie tę figurkę. Ale odpowiedzi były bardzo kreatywne. No, bardzo kreatywne. Assassin, Tak, to widzę, że tu wszyscy bardzo Piłsudski. aktywnie. Naprawdę, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No dobrze, ale słuchajcie, żeby było sprawiedliwie, słuchajcie, ta figurka trafi do osoby, która odpowie prawidłowo na pytanie zadane tylko i wyłącznie po angielsku, żeby nie było tak, że tylko Polacy mają szansę wygrywać, więc ta figurka będzie dla osoby, która odpowie prawidłowo na pytanie po angielsku. Guys, right now I will make a special contest only in English, so if you don't understand Polish, you can win this guy because I will ask you in English, but my Zoom jest, coś z Zoomem jest. Halo? O, coś, tak, już jest okej. Już jest okej. So, special contest only in English, so if you know answer for my question, please write on chat the answer, and question will be a question. Coś trudnego jest z Wietnamem. It will be about Vietnam War. For example. Może niech podadzą nazwisko reżysera. One moment. To może być Okay. wszystko. Guys, the question is it will be a very, very hard question, but it will be a very hard question. Okay, guys, I will ask about
please tell me mm, mm. O, wiem! What's nie, to będzie trudne. It will be hard, but okay. Please tell me when was born, where was born Forrest Gump? Who's first? Who's first? Moi drodzy, to było po angielsku, ale chyba rozumiecie język angielski. I'm waiting. Who's first? Tworzenie na maksa, Alabama był pierwszy. Alabama. Tworzenie na maksa. Tworzenie na maksa was first, so the figurine is yours. Mój drogi, tak. Ta figurka jest u ciebie, ale jeszcze sprawdzę, czy ktoś odpowiedział prawidłowo miasto, bo w sumie to by była najbardziej precyzyjna odpowiedź. Mateusz Strobel odpowiedział najbardziej precyzyjnie, bo chodziło o Greenbow, więc dla niego też będzie ta figurka. Dwie takie figurki będą. Czyli mamy 4 zwycięzców. Super, gratuluję. Słuchajcie, no dobrze. Pytania były, odpowiedzi były, nagrody były. Czas na pytania do naszego gościa. Słuchajcie, macie szybką okazję na 3 szybkie pytania. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytania do naszego gościa, walcie śmiało. Czekam na wasze pytania. Tylko 3? No 3, bo już prawie godzinę streamujemy. Aha. I znowu będzie, że długo. Artur, muszę napisy robić do godzinnego filmu. Dobrze, popatrzymy na pytania. Pytanie od Krela Modelomanii. Michał, ile klocków zestawów KOWI posiadasz aktualnie w swojej kolekcji? Jaki zestaw będzie twoim kolejnym? Fajne pytanie, podoba Bardzo mi się. fajne pytanie, natomiast no ile klocków to nie wiem, bo nie liczyłem i tych klocków jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Jaki kolejny zestaw byłbym, ile mam zestawów? Nie wiem, ile mam zestawów, bo wszystkie zestawy, które kupiłem, czy tam nawet dostałem czasem, są już rozklockowane i są z nich budowane moce, więc ciężko mi powiedzieć, ile tych zestawów seryjnych gdzieś tam się przewinęło u mnie. Mam gotowych mocy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mocy stoi u mnie w szafie gotowych. 2 może jeszcze są tak do doprecyzowania. Do dopracowania. Natomiast jeszcze tam chyba była druga część tego pytania. Jaki będzie następny zestaw, jaki bym kupił? Jaki kupię? Nie wiem, no. Ciężko powiedzieć, bo wszystkie są teraz już fajne zestawy i gdybym miał się jakoś tam, nie wiem, zdecydować na jakieś konkrety, to chyba byłoby mi ciężko. Na pewno bym strzelał między nową Panzer 2, może między jakimś Hummelem i myślę, że może Tigres 131 by mi się przydał, fajne ma części. No dobrze, drugie pytanie od Jacka Wysockiego, bardzo ciekawe pytanie, czy zbudujesz samoloty jakieś? Chyba nie. Nie kręcą cię samoloty? Chyba nie. Jeżeli bym zbudował, ale znaczy raczej wolałbym kupić zestaw jakiś i go zbudować i sobie na przykład gdzieś tam powiesić pod sufitem, niż jakiś moc zbudować. Na pewno gdzieś tam po głowie chodził mi nowy... Ojej, jak on się nazywał? Nie masz tu samolotów, żebym... Mam.
Ale są z tyłu schowane. Aha, to nie. Nowy Focke-Wulf. Mimo, że ma study na skrzydłach. Bardzo mi się podoba. Co, ale ty też masz problem ze studami na skrzydłach? Żadnych nie mam. Czyli w ogóle nie jesteś... Nie, to tak powiedziałem z przekąsem, Aha. naprawdę. Ale nie masz problemów ze studami w ogóle w modelach? Nie, no Nie jesteś wiadomo, fanem że... wygładzania totalnego. Nie, no był taki facet, nazywał się Klocki Kanał i on wygładzał bardzo modele, a ja nie, nawet fajnie, bo to jest klocek, gdzieś tam ten stud musi być widoczny, tak? Więc myślę, że tak, Focke-Wulf ten nowy jest bardzo fajny i jeżeli bym miał jakiś samolot zbudować, to po prostu bym kupił sobie gotowy model, bo doświadczenia, jeśli chodzi o budowanie samolotów, więc nie wyobrażam sobie